Siema, siema. Mam dzisiaj dla Was kolejną fajną strategię. Zarobek jest całkiem spoko, także zapraszam do oglądania. 94% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału i będzie mi bardzo miło, jak zostawisz subka. Dzięki. Już tłumaczę Wam wszystko związane z Atlasem. Pierwsze co, idziemy oczywiście w Necropolis. Tutaj bierzemy te nody na Haunted modifiery. Nie bierzcie tych na Devoted, bo Devoted modifiery są od tych plusowych rzeczy, a z z mobów, które mają Haunted modifiery, dostajemy tutaj z tego drzewka więcej tych korpsów i ogólnie korpsy, także tutaj te wszystkie nody na Haunted modifiery. Tutaj też bierzemy te wszystkie, oprócz tego jednego i tego też nie bierzemy. Idziemy w mapki z jednej i z drugiej strony. Idziemy we wszystkie skaraby oraz wszystkie explicity, czyli też te nody mapkowe de facto. Bierzemy sobie tutaj te nody od mapek. Tutaj bardzo ważny punkt Back to Basics. Ten punkt sprawia, że nie możemy żadnego dodatkowego kontentu mieć w mapach, ale Necropolis nie liczy się jako dodatkowy content, więc on będzie występował. To jest bardzo fajne w tej taktyce. No i tak jak mówiłem, bierzemy na skaraby sobie nodziki. Singular Focus oczywiście, żeby sustainować mapki, te co latamy. No i tymi skarabami sobie lecimy tutaj do explicitów, wybieramy skaraby, wybieramy wszystkie możliwe explicity. Tutaj jeszcze skaraby, tu jest kolejne drzewko na samym końcu, które bierzemy z Necropolis. Bierzemy te 2 punkty, te górne omijamy. To się nam nie przyda tutaj w tej taktyce. Wszystkie małe nody na skaraby, wszystkie oczywiście quantity, te w dużym kółku, jak i w mniejszym środku. I to chyba na tyle. Drzewko jest dosyć proste. Wrzucę oczywiście Wam jak zwykle te drzewko w opis, także będziecie mogli sobie je łatwo skopiować. Jeśli macie mniej punktów, to możecie trochę odjąć od tych skarabów, a jeśli macie więcej, to nawet możecie dodać, bo ja 3 punktów jeszcze zrobionych nie mam, więc teoretycznie na przykład tutaj te 3 punkty małe na skaraby mógłbym wziąć. No i tyle jeśli chodzi o drzewko. Przejdźmy teraz do skarabów. Skaraby, których będziemy używać, są bardzo tanie. Koszt odpalenia jednej mapy to tylko 7 chaosów. Pierwszym skarabem, który używamy, jest skarab na 40% więcej Magic Pack Size'u. Drugi dodaje nam od 400 do 60 beczek, z których leci tam jakiś loot. Hunted Traitors to jest skarab, który sprawia, że na mapie będą dodatkowe moby, które walczą z mobami naturalnie występującymi na mapie. Wiadomo, więcej mobów, więcej dropa, a jeśli mamy troszkę słabszy build, to też to będzie trochę łatwiejsze dla nas, że te mobki się zajmą innymi mobami, będą walczyć między sobą, nie będą aż tak na nas się skupiać. I ostatnim skarabem jest skarab, który gwarantuje nam mapki Corrupted 8 mod, zawsze jak polecą. Więc możemy sobie sustainować mapy, które będą miały wysokie quantity, a resztę sprzedawać dla dodatkowego profitu. Żeby odpalić mapę, oczywiście wkładamy skarabę do naszego map device'u, wkładamy naszą 8-modową mapkę. Altarów nie wybieramy, bo nie możemy, przez właśnie ten punkt Back to Basics, o którym mówiłem wcześniej w omówieniu Atlasu. No i wybieramy sobie większe quantity, to nic nie kosztuje, zwiększę na 8% quantity, więc będzie troszkę więcej nam dropa leciało. Zawsze spoko. Na samej mapie, jak widzicie, mamy duży pack size, mamy dużo quantity rarity, ponieważ wzięliśmy sobie punkt Back to Basics, który bardzo mocno zwiększa nam modifiery kosztem tego, że nie możemy mieć ekstra contentu na mapach. Ale akurat w tej taktyce ekstra content nie jest nam potrzebny, także clearujemy sobie na spokojnie całą mapkę, zabijamy bossa. Fajnie mieć jakiś w miarę szybki build, bo wiadomo, czym szybciej to robimy, tym więcej mapek na godzinę zrobimy i więcej zarobimy. Ten zarobek, który podaję Wam ja, jest na podstawie tego, ile map na godzinę jestem w stanie zrobić. Jeśli Wy troszkę tych map zrobicie mniej, no to wiadomo, zarobek będzie mniejszy, proste i logiczne. Zbieramy oczywiście wszystkie korpsy, które nam lecą, zbieramy wszystkie mapki, wszystkie skaraby, i co tam uważacie, że jest dla Was wartościowe. No i teraz przejdziemy do podsumowania loota i kalkulacji, ile zarobiliśmy na godzinę. Dobrze, nasz loot wygląda następująco. Tutaj mamy cały loot oprócz map, a w tym tabie schowałem mapy, które poleciały nam farmiąc przez godzinę. Pokażę Wam teraz, ile pokazuje nam stronka profitu. Dobrze, jeśli chodzi o Wealthy Exile, to Wealthy Exile pokazuje nam łączną wartość wszystkiego, co dropnęliśmy.
na 22 Divine. Co prawda dropnął nam Brothers Gift, który kosztuje 5 Divine'ów, ale uwierzcie mi, że będzie nam on co jakiś czas spadał, ponieważ przy takim quantity i takim pack size, co my robimy z tą taktyką, ten Brothers Gift powinien lecieć. Może on nie poleci wam co każdą godzinę farmienia, ale co jakiś czas dropnie. Z tym, że widzicie, tutaj Wealthy Exile liczy nam mapki po 4 chaosy, a Sanctuary po 85. Ja Sanctuary w bulku sprzedaję po 95 chaosów sztuka, a cmentarze sprzedaję, to możecie sobie zobaczyć w poprzedniej taktyce, jeśli chodzi o farmienie map, z Regexem na TFT za 20 chaosów sztuka, a takie randomowe po 12. I to mi schodzi, to jest sprawdzone, to działa nadal. Więc tutaj licząc, że z tego zarobimy więcej, możemy spokojnie tego Brothers Gifta odjąć, a i tak wyjdzie nam ponad 20 Divine'ów na godzinę lub około 20 na godzinę. Więc no jest to bardzo fajny zarobek. Jeśli chodzi o korpsy, bo pewnie zastanawiacie się, bo będzie ciężko sprzedawać te korpsy. Otóż to nie musi być takie ciężkie. Z tym, że najpierw musimy długo farmić, powiedzmy, że farmimy sobie, nie wiem, 10 godzin, czy tam ileś dni, czy jak to sobie tam chcecie rozplanować, a później zaczynamy te korpsy sprzedawać w bulku, czyli mamy na przykład, nie wiem, takiego korpsa 200 sztuk, wkładamy sobie go do jednego taba i robimy go na publiczny. Ten tab ustawiamy, że każdy item w tym tabie będzie kosztował tyle i tyle, na przykład w tym przypadku 4 chaosy. Chyba że wam się nie chce po 4 chaosy sprzedawać, nie musicie, możecie sprzedawać na przykład tylko takie droższe. Chociaż uwierzcie mi, że tutaj czasami pokazuje nam, że coś jest warte 10, a w bulku to można po 20, po 30 sprzedawać, to różnie bywa, nie? Także z tym to nie będzie 100% akuratne, co tutaj widzicie, aczkolwiek mniej więcej taki zarobek z tego powinien być, także tym się nie martwcie. No i tak jak mówiłem, wrzucacie sobie takie korpsy do jednego publicznego taba, który będzie miał wszystkich itemów w środku tą samą cenę i sprzedajecie sobie je powoli w bulku, nie? Także jak to się farmi tam paręnaście godzin czy parę dni, a później to wszystko sprzedać, to nie jest taki wielki problem. Gorzej jakbyśmy mieli farmić godzinę i później to sprzedawać i tak w kółko, no to wtedy rzeczywiście może to nie mieć sensu. Ale jak sobie to dobrze rozplanujemy, to całkiem fajnie może działać i no jest to jakaś kolejna alternatywa, na której można sobie fajnie zarobić. Koszt odpalenia 23 map, które zrobiłem w ciągu tej godziny, to około 1 Divine'a, więc możemy spokojnie przyjąć, że latając tą taktykę jesteśmy w stanie zarobić między 15 a 20 Divine'ów na godzinę na spokojnie. Chciałem jeszcze raz podziękować za bardzo fajny odbiór moich filmów i dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych. Siema!